Cześć, słuchajcie, rzadko takie rzeczy nagrywam, ale no, okazja jest nieprzeciętna. Jestem właśnie na evencie, oczywiście z ekranem kamerowym, jak żeby inaczej mogło być. Na głowicy mam FX30 Sony. No i z tą kamerą było często bardzo różnie. Wi-Fi tam potrafiło gubić zasięg, wysypywać się, niby wszystko działa, potem wchodzą ludzie, już nic nie działa, więc bolało mnie strasznie, że nie mam pełnej kontroli nad tym aparatem, tak samo jak miałem na przykład w FS7, gdzie miałem wypuszczony osobno sygnał, gdzie był cały display, a do reżyserki leciał czysty obrazek. Natomiast tutaj wiadomo, jest tylko jedno wyjście HDMI, więc to jest problem. No akurat dzisiaj mam ten komfort, nazwijmy to, że nagrywam tylko do puszki, więc nie ma problemu, czy tam wyświetlam, czy nie wyświetlam, więc wiem, co się dzieje w tej chwili z aparatem. Natomiast no, często jest tak, że nie wiem. No i nagle okazało się, że jestem w stanie coś z tym zrobić i zaprojektowałem własny sterownik, który za chwilkę Wam pokażę. Tak wygląda na razie bardzo prototypowa oczywiście wersja, ponieważ to było robione dosłownie 3 dni przed tą robotą. Ja to wiecie, testuję się najlepiej na produkcji, więc trzeba było to zrobić, no bo jest okazja, żeby to wykorzystać, tak to bym się pewnie nie zmotywował. Na razie sterownik nie ma wszystkich funkcji, które jeszcze będzie miał kiedyś w przyszłości. Można w tej chwili wystartować zapis. Leci. Wystartować można zapis. Pokrętłami można sterować ISO i przesłoną. Shutter na razie jest martwy, bo i tak no dzisiaj nie będę go w ogóle zmieniał, więc nie miałem czasu tego zaprogramować. I na wszelki wypadek jeszcze dotykowo, bo nie mam, że tak powiem, trzeciego pokrętła, bo nie miałem w ogóle żadnego, a zresztą i tak no balans tobili nie zmienia się aż tak często, żeby musieć to robić cały czas, więc działa tylko z dotykiem. No i oczywiście to, co tu jest ważne, to, że wartości wyświetlane na wyświetlaczu to są wartości, które raportuje aparat, czyli to nie jest tak, że ja sobie tu przekręcę, a w aparacie się nic nie wydarzyło. Tu jest jeszcze joysticzek, który docelowo będzie mógł sterować zoomem. I tak samo zresztą zapis, zobaczcie, że pali się na pół gwizdka i dopiero pełna żarówka się zapala, jak już jest potwierdzone przez aparat, że zapis się włączył. Także to jest mega istotne, zaraz jeszcze zobaczymy na żywo, jak to się tutaj przełącza, ale no fajna sprawa. No i tak jak teraz widzicie, kręcę pokrętłem i przysłona się otwiera, kręcę drugim pokrętłem i ISO się zmienia. Docelowo ów pokrętła są przyciskane. Będzie to tak zaprogramowane, że klikam i wskakuje auto, o ile to się uda. Tutaj widzicie, jest w tej chwili wersja robocza z tym, że pokazuje, jaki jest profil i ile jest na kartach, natomiast jest to do zaprogramowania i będzie to dodane, także tak naprawdę faktycznie mogę mieć na ekranie pełny obrazek, na przykład do realizacji, a pilot dalej będzie mi raportował, co się dzieje z aparatem, jaki stan baterii. No teraz akurat i tak jest na stałym zasilaniu, bo tam mam dummy baterii włożony, więc to jest nie problem, ale jednak gdyby się okazało, że nie wiem, coś się dzieje, no to po prostu cały czas na bieżąco wiem, jakie są ustawienia, a protokół, którego używam, daje możliwość sterowania nawet na odległość 1 km. Oczywiście nigdy takiego długiego przewodu nie będę miał, bo nie ma takiej potrzeby, no ale na przykład na jeździe kamerowej tak samo będzie taka możliwość, żeby tego używać. Nie wiem, tam będzie łącznie pewnie ze 40 metrów kabla, więc jest to bardzo istotne. Ostatnio nie mieliśmy w ogóle szans, żeby złapało Wi-Fi, ponieważ operator jazdy siedział daleko za sceną, więc tak naprawdę no, żadne Wi-Fi tutaj by nie pomogło, a ten sterownik, który o tutaj pięknie klikam, zapala się, jest zapis, klikam, zapis się wyłącza, także no to jest mega pomocne, na pewno w moich realizacjach się przyda. No i też chciałem Was poinformować, że coś takiego mi się udało zrobić. No i ja już po imprezie, oni tam jeszcze dalej walczą, a ja już jestem po, no i nieskromnie Wam powiem, że pełen sukces. Sterownik się ani razu nie wysypał, chodził sobie tam przez, nie wiem, 5 czy 6 godzin i no mega się to przydało, bo tam warunki się jednak zmieniały, odwracanie się na publiczność, no bez tego po prostu byłaby dupa. Oczywiście Wi-Fi się wysypywało, bo też sprawdziłem, jak przyszli ludzie, to było po zawodach, także no jestem zadowolony. Oczywiście kupę rzeczy tam jeszcze trzeba zrobić, jakąś tam full konfigurację. Te encodery tak naprawdę mogą tam wszystko zmieniać, więc tylko kwestia, żeby usiąść, napisać
dokładnie program, żeby sobie tam wszystko konfigurować. Nawet myślę, że tam sobie dodam opcję, żeby na przykład ograniczyć zakresy ISO, żeby sobie nie wjechać za bardzo, za nisko, albo żeby tylko bazowych używać i tak dalej, i tak dalej. Co ważne, ten sterownik będzie kompatybilny nie tylko z FX30, ale też wiele innych kamer Sony, A7S3, FX30, nawet teoretycznie FX6, ale nie wiem, czy będę miał okazję to przetestować, tym bardziej, że akurat tam jest to też ogarnięte gripem od FS7, więc to akurat nie będzie w ogóle potrzebne, ale sporo tych aparatów tam na liście jest, także spoczko. Pozdrawiam serdecznie.